Dzień dobry, serdecznie witam w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kurniku, placówce naukowej powstałej w 1933 roku. Od początku naszego istnienia prowadzimy badania roślin drzewiastych, a także upowszechniamy wiedzę o nich. Nasze badania obejmują dwie dyscypliny naukowe – nauki leśne i nauki biologiczne. Zapraszam do wysłuchania serii krótkich wykładów przygotowanych przez naszych pracowników w ramach projektu pod tytułem Klimat na bioróżnorodność. Dzisiejszy wykład wygłosi pan profesor Andrzej Lewandowski z Zakładu Genetyki i Interakcji Środowiskowych. Podczas wykładu omówione zostaną najważniejsze zagrożenia, jakie dotykają topoli czarnej, coraz rzadszego w Polsce i Europie gatunku związanego z lasami łęgowymi. Poziom i rozmieszczenie zmienności genetycznej gatunków drzew leśnych są konsekwencją ich migracji i zmian zasięgów po ostatnim zlodowaceniu, a także działalności człowieka. Na ogół drzewa charakteryzują się wysokim poziomem zmienności genetycznej i niskim zróżnicowaniem międzypopulacyjnym. Wysoki poziom zmienności genetycznej jest dla gatunków swego rodzaju zabezpieczeniem i decyduje o stabilności całych ekosystemów. Zachodzące w coraz szybszym tempie zmiany klimatyczne zagrażają drzewom w stopniu znacznie wyższym niż w przypadku innych grup organizmów. Okazuje się, że tempo zmian może być tak szybkie, że drzewa ze względu na ich długowieczność nie będą w stanie w sposób naturalny podążyć za nimi. Dlatego też niektóre gatunki, a może i wszystkie, będą wymagały naszego wsparcia. W związku z powyższym ochrona i odpowiednie zarządzanie leśnymi zasobami genetycznymi nabierają w obecnym czasie szczególnego znaczenia. Jednym z bardziej zagrożonych gatunków jest ginąca topola czarna. Kiedyś jeden z głównych składników nadrzecznych lasów łęgowych i właśnie to o niej chciałbym nieco omówić. W Polsce występują 4 gatunki topoli. Obok topoli czarnej są to topole biała i szara oraz osika. Topola czarna osiąga w Polsce północną granicę zasięgu występowania. Jest jednym z głównych gatunków lasów łęgowych, które wyróżniają się dużą bioróżnorodnością. Tereny te ze względu na swoją produktywność już od pradziejów były wykorzystywane przez człowieka, co doprowadziło do znacznego ich zubożenia. Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci liczebność populacji topoli czarnej drastycznie spada. Przyczyniają się do tego postępujące procesy urbanizacyjne, regulacja rzek, a także przekształcenie terenów zalewowych w użytki rolne i leśne. W konsekwencji topola czarna jest obecnie gatunkiem zagrożonym wyginięciem w wielu krajach Europy. W Polsce topola czarna nie podlega ochronie gatunkowej, jednak większość populacji zajmuje siedliska wchodzące w skład sieci Natura 2000, a więc pośrednio jest chroniona. Jednak nasze obserwacje terenowe wskazują, że niestety wiele drzew jest w wieku terminalnym, część z nich jest także nieodpowiedzialnie niszczona, np. w trakcie wypalania traw. Natomiast z powodu braku odpowiednich siedlisk odnowienia naturalne występują bardzo rzadko. Tak się dzieje zwłaszcza w rejonach silnie przekształconych, jakimi są doliny Odry i Warty, a także Górna i Dolna Wisła. Odnowienia naturalne spotyka się głównie na piaszczystych łachach w rejonie środkowej Wisły. Jednak większość z tych miejsc nie jest stabilna i ginie w wyniku wzrostu poziomu rzek, zwłaszcza po wiosennych roztopach. Pula genowa topoli czarnej może być także zagrożona dopływem obcych genów od mieszańcowych odmian topoli kanadyjskiej, które w celach produkcyjnych masowo wysadzano na obszarach dolin rzecznych w połowie ubiegłego wieku. Ze względu na duże podobieństwo morfologiczne doprowadziło to dodatkowo do dużych trudności w odróżnianiu czystych topól czarnych od ich hybrydowych odmian. Do innych zagrożeń dla topoli można także zaliczyć szkody powodowane przez coraz liczniejsze populacje bobrów oraz polożenie gałęzi bakteryjnym rakiem topoli. W tym miejscu chciałbym pokrótce przedstawić nasze działania, które prowadzimy nie tylko w celu zachowania, ale co ważniejsze, możliwości przeniesienia zasobów genowych topoli czarnej w miejscach, w których wyginęła. Aby móc skutecznie chronić gatunek, na wstępie należy rozpoznać poziom jego zmienności genetycznej, a więc sprawdzić, czy w związku ze znaczną redukcją liczebności zachował on ciągle wysoki potencjał adaptacyjny. Na początku w ramach realizacji szeregu projektów badawczych udało nam się określić na bazie molekularnych markerów genetycznych, jakimi są mikrosatelity, poziom zmienności genetycznej topoli czarnej.
Głównie były to populacje odrzańskie oraz kilka populacji z Nadwisły i Warty. Jak widać na załączonej tabeli, poziom zmienności topoli czarnej w Polsce jest ciągle bardzo wysoki i porównywalny do tego z innych regionów występowania gatunków w Europie. W trakcie realizacji naszych badań wybraliśmy populacje, które najlepiej będą się nadawały do przyszłych programów restytucji gatunku. Populacje te charakteryzują się wysokim poziomem zmienności genetycznej, a także nie są zagrożone dopływem obcych genów. Pierwszy taki program realizujemy we współpracy z Wielkopolskim Parkiem Narodowym. Program finansowany jest z Funduszu Leśnego Lasów Państwowych. W ramach pierwszego etapu przeprowadziliśmy inwentaryzację topoli czarnej oraz określiliśmy poziom jej zmienności genetycznej. I tu duże zaskoczenie, ponieważ okazało się, że na terenie parku rośnie jedynie niespełna 20 odrębnych genetycznie czystych gatunkowo osobników. Przy czym, co widać na załączonej tabeli, na szczęście nie zdążyły one jeszcze utracić wysokiego poziomu zmienności genetycznej. W związku z tym, że lokalna pula genowa topoli jest niewystarczająca, w kolejnym etapie prac w okolicach parku poszukujemy odpowiednich osobników topoli czarnej, które będą służyć do odbudowy puli genowej gatunku. Natomiast w ostatnim etapie wszystkie drzewa z Wielkopolskiego Parku oraz wybrane osobniki spoza parku zostaną rozmnożone wegetatywnie i z tego materiału zostanie założone archiwum klonów, które w przyszłości będzie dostarczało materiał do przyszłych prac związanych z reintrodukcją gatunku. Natomiast w dalszym etapie naszych badań planujemy rozpoznanie zmienności genetycznej i genetycznego zróżnicowania topoli czarnej w obrębie całego naszego kraju. Obecnie też sukcesywnie rozmnażamy wegetatywnie najstarsze znalezione przez nas osobniki na terenie Arboretum Górnickiego zakładamy archiwum klonów. Obecnie mamy w nim zgromadzony materiał z ponad 80 drzew. Mamy nadzieję, że nasze działania, o których pokrótce opowiedziałem, przyczynią się do tego, że szczególnie narażony na zmiany klimatyczne gatunek, jakim jest niewątpliwie topola czarna, nie zginie z naszego krajobrazu i będzie cieszyła swą obecnością przyszłe pokolenia. Na koniec chciałbym podziękować moim współpracownikom, a więc pani dr Weronice Żukowskiej, doktorowi Błażejowi Wójkiewiczowi oraz pani Marii Ratajczak za pomoc w badaniach.